Witajcie! W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak zbudować niezbyt skomplikowane miniaturowe urządzenie. Znajdzie ono swoje zastosowanie jako kieszonkowy odtwarzacz muzyczny, budzik z funkcją drzemki, albo coś, czym będzie można komuś zrobić niezły kawał. Zapraszam do oglądania. Pomysł na projekt zrodził się bardzo spontanicznie. Potrzebowałem odskoczni od pracy nad czymś znacznie bardziej złożonym. A że lubię tematy związane z dźwiękiem, to pomyślałem sobie, a zrobię taką miniaturową pchełkę, która będzie w stanie odtwarzać dźwięk normalnie z pliku, takiego jak na komputerze. Jak miniaturyzacja, to po całości. Dlatego ze swojego zbioru różnych mikrokontrolerów wybrałem najmniejszy, jaki tam znalazłem. Był nim AT-Tiny 13A. Ma on na pokładzie, uwaga, aż 1 KB pamięci programu. I w tym 1 KB trzeba zmieścić soft odtwarzający pliki z muzyką. No, robi się ciekawie. Ale przecież nie byłbym sobą, gdybym nie przygotował dla siebie tego typu wyzwań. Procek wybrany, teraz trzeba wybrać pamięć, która przechowa plik z muzyką. Padło na klasyczną pamięć flash zwaną także SPI flashem, ponieważ jest odczytywana poprzez SPI. Jej obsługa, a przynajmniej odczyt, jest prostszy od budowy cepa. Żeby teraz wasza reakcja nie była czymś w stylu Kurwa, nic nie zrozumiałem. Dokładnie prześledzimy sobie procedurę odczytu. Mamy tu naszą pamięć flash i mamy też projekt, który pomoże nam ją odczytać. To jest taki zadajnik stanów logicznych, który zrobiłem już prawie rok temu, ale ostatnio zorientowałem się, że sam nie potrafię z niego korzystać. Dlatego wróciłem do kodu, przeanalizowałem go i napisałem instrukcję. Zarówno dla siebie, jak i dla was. Bo już niedługo będzie odcinek właśnie o tym projekcie. Dzisiaj zobaczcie jedynie przykładowe jego użycie. Nie będę się o nim rozgadywał, bo to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Teraz skupiamy się na komunikacji z naszą pamięcią poprzez SPI. Układ wyprowadzeń takiej pamięci macie teraz, gdzieś tutaj. I na początku omówmy sobie, jak działa komunikacja przez SPI. Rozpoczyna się podając stan niski na linię chip select, czyli pierwszą nogę pamięci. Akurat do tej linii mam teraz podpięty oscyloskop. I zobaczcie, idzie ona na stan niski. Dopiero teraz możemy się komunikować z pamięcią. A jak tą komunikację kończymy, to linia wraca na stan wysoki. Dane idące do pamięci wystawia się na linię data in, czyli nogę piątą. A o tym, kiedy te dane zostaną nabite, decyduje zegar, który podaje się na nogę szóstą. Tutaj ustawiam sobie, jakie dane do tej pamięci nabijam. Powiedzmy, że ustawię sobie coś takiego i zobaczcie. Wysłałem to, poszło coś takiego. Tu mamy zegar, tutaj dane. Na zboczu narastającym zegara do pamięci nabijany jest 1 bit. Tutaj zbocze narastające pojawiło się w momencie, kiedy na linii data in była 1, czyli poszła 1. Tutaj poszło 0, tutaj 1 i tak dalej. Pojedynczy taki pakiet to jest 8 bitów, czyli 1 byte. Wiemy już, jak wysyłać dane, to wyślijmy komendę odczytu do naszej pamięci. Na początku zresetuję komunikację, czyli dam chip select na stan wysoki. I teraz wysyłamy komendę odczytu. Zaczyna się ona od bajtu 3. Ustawiłem na przełączniku 3 i wysyłamy. Poszło 3 i teraz się podaje adres. 3-bajtowy adres, czyli miejsce, z którego chcemy odczytywać dane. Wyślijmy 3 zera, czyli początek pamięci. I teraz na wyjściu danych, czyli nodze 2, powinniśmy mieć te dane, które nam pamięć będzie wypluwać. Przepnijmy się tam oscyloskopem i zobaczmy. W tym momencie pamięć już ignoruje to, co jej podajemy na wejście. No i patrzcie, poszło coś. Jakieś dane nam z pamięci wychodzą. Z tą różnicą, że tutaj pamięć wystawia te dane na zboczu opadającym. My nabijamy dane na zboczu narastającym, a pamięć je wystawia, zobaczcie, na opadającym. Zbocze zegara opada i wtedy stan tej linii danych wyjściowej z pamięci się zmienia. Tutaj poszło 0, tutaj też 0, a na tym zboczu pamięć wystawiła 1. I teraz sobie odczytuję po kolei adresy pamięci. Mogę tak odczytać całą pamięć po jednej komendzie odczytu. Jak już nam się to odczytywanie znudzi, dajemy stan wysoki na linię chip select i kończymy odczyt. Mam nadzieję, że to, co widzicie teraz przed sobą, jest już bardziej zrozumiałe. Wybierzmy teraz format pliku, w którym przechowamy dźwięk.
Od razu musimy wybić sobie z głowy jakąkolwiek kompresję. Nie mamy na nią ani pamięci, ani mocy obliczeniowej. A jak format nieskompresowany, to najprostszy jaki może być, czyli WAV. Naprawdę już prościej się nie da. Ten plik zawiera gołe wartości próbek, które wystarczy zamienić na analogową wartość napięcia i podać na głośnik. Tylko w jaki sposób dokonać tej zamiany? Można oczywiście użyć dedykowanego przetwornika, ale zajmuje on miejsce i niekoniecznie jest tani. Chcemy to zrobić jak najprościej, nie zależy nam na najwyższej jakości dźwięku. A co gdyby tak na wyjściu naszego procka wygenerować sygnał o dużej częstotliwości i zmiennym cyklu pracy? Im wyższy cykl pracy, tym wyższa średnia wartość napięcia. I teraz wystarczyłoby jakoś odzyskać tą średnią wartość napięcia w formie analogowej. Podajmy ten szybko zmienny sygnał na filtr dolnoprzepustowy. Szybkość zmian napięcia na wyjściu takiego filtru jest ograniczona i napięcie to będzie mniej więcej stałe. A jego wartość będzie tym większa, im większy jest cykl pracy sygnału wejściowego. Taki pojedynczy filtr może niezbyt dobrze tłumić wysoką częstotliwość, przez co pojawi się ona na wyjściu, ale taki 3-stopniowy filtr poradzi sobie już znacznie lepiej. Takie rozwiązanie ma też swoje wady. Mocno tłumi sygnał i ma niską wydajność prądową. Żeby wysterować głośnik, potrzeba jeszcze wzmacniacza. W naszym finalnym układzie oprócz filtrów dolnoprzepustowych mamy także filtry górnoprzepustowe. Wycinają one skrajnie niskie częstotliwości, których mały głośnik nie byłby w stanie odtworzyć. Dzięki temu oszczędzamy energię. Dolny wzmacniacz działa tutaj jako taka głupia małpa, która powiela napięcie wyjściowe górnego wzmacniacza. Całość będzie zasilana z baterii pastylkowej, która pod koniec rozładowania daje napięcie raptem 2 V. Przy takim napięciu wydajność pojedynczego wzmacniacza byłaby śmiesznie niska. W naszym układzie możemy jeszcze wyróżnić gałkę do regulacji głośności. W ten sposób przeszliśmy od procka, przez filtr i wzmacniacz, aż do wyjścia. I teraz zastanówmy się, co do tego wyjścia podepniemy, bo nie jest to wcale takie oczywiste. Nie od dziś wiadomo, że duże głośniki grają znacznie lepiej od tych małych, zarówno pod kątem głośności, jak i brzmienia. Taki mały głośniczek będzie cichy, nie da nam tonów niskich, a jak jest kiepskiej jakości, to wysokich też nie da. Na szczęście jest złoty środek, w dodatku bardzo łatwo dostępny. Prawie każdy nosi go w swojej kieszeni. No chyba zgodzicie się ze mną, że głośniczek takiego smartfona jest dosyć głośny i wcale nie brzmi tak źle. Po jego wyciągnięciu możemy go jeszcze trochę zmniejszyć. Jeżeli uda nam się go rozebrać, możemy usunąć wystające plastiki i przy okazji go przeczyścić. Potem lutujemy jakieś normalne przewody i składamy go w całość, tak żeby był szczelny. Nieszczelność albo zbytnie zmniejszenie rozmiaru popsują jego parametry akustyczne. Chyba nie muszę mówić, że głośniczek wyciągamy ze starego złoma, a nie ze służbowego urządzenia. Najtrudniejszą część projektu, czyli analogówkę, mamy już za sobą. Pozwólcie, że cyfrówkę zostawimy sobie na później, a teraz przejdziemy do wykonania właśnie zaprojektowanej płytki. Robiłem ją klasycznie fotochemią. Jakby ktoś nie wiedział, o czym mowa, to polecam swój odcinek na ten temat. Przed osiągnięciem widocznego rezultatu nie obyło się bez problemów. Praktycznie świeży roztwór wywoływacza, który przestał w szafie kilka miesięcy, stał się mętny. Po wrzuceniu naświetlonej płytki można było to mieszać i nic. Wrzuciłem do tej kąpieli inny laminat testowy, bo podejrzewałem, że to może być wina lewej powłoki światłoczułej. Ale efekt był taki sam, czyli żaden. Rozrobiłem nowy roztwór i w nim płytka testowa wywołała się od razu. Stary roztwór już wiedział, co go czeka. Trochę głupia sprawa, że był prawie nieużywany. Ja nie wiem, czy to kwestia tego, że rozrabiam to ze zwykłą gorącą kranówą, czy może tego, że użyty preparat był przeterminowany o ponad 4 lata. Jak możecie, to dajcie znać w komentarzach, czy też wam tak się robi, jak roztwór dłużej postoi nieużywany. Koniec końców płytka wyszła dobrze i można było przejść do lutowania, ale najpierw trzeba dobrać elementy. Układ musi być ekstremalnie energooszczędny, więc kondensatory tantalowe w nim użyte muszą mieć niską upływność. Innymi słowy, kondensator podłączony do stałego napięcia nie może pobierać zauważalnego prądu. Wybrane przeze mnie kondensatory spełniły to założenie wzorowo. Prąd był tak niski, że nawet dotknięcie zacisków palcami powodowało jego zmianę. Można powiedzieć, że wynosił Równiutko 0. Zajebiste są. Kolejna sprawa to pamięć flash. Ona też musi być oszczędna, a pamięć pamięci nierówna. Przykładowo ta pamięć podczas odczytu pobierała nieco ponad 1 mA. Nie jest to zły wynik, ale nie jest też wybitny. Zdarzają się też pamięci, których wynik jest fatalny, takie jak ta. No wiecie, maksymalny prąd rozładowania takiej baterii pastylkowej nie powinien przekraczać 3 mA. Najlepszy zarejestrowany na nagraniu wynik to 0,8 mA. Do projektu ostatecznie trafiła kość, która uzyskała 0,35. Ważny jest też prąd w trybie uśpienia, który powinien wynosić blisko zera. Po doborze elementów wziąłem się za lutowanie układu.
Warto tutaj zaznaczyć, że na płytkę wejdą pamięci flash w 3 najpopularniejszych obudowach. W przypadku tej największej trzeba usunąć 4 nóżki po obu stronach. Tutaj już więcej niuansów nie będzie, zobaczmy jak mi poszło. Dosłownie przed chwilą skończyłem lutowanie tego. Wyszło zacnie, muszę przyznać. Nic tutaj nie mierzyłem, nawet nie sprawdzałem, czy zwarcia nie ma na zasilaniu. Chcę sprawdzić, czy ten układ nie zaskoczy. Czy teraz, jak włożę bateryjkę, to ruszy i będzie grało, bo to będzie hit wtedy. No i patrzcie, gra. Kurde, tego to ja się nie spodziewałem. Od strzała ruszyło. Niby się mówi, że nawet jest takie przysłowie w elektronice, że nowo zbudowany układ na początku nie działa wcale, a nawet jak działa, to nie tak, jak sobie inżynier zaplanował. A tu proszę. Widać, bywają też wyjątki. Jak na pierwsze uruchomienie to naprawdę niezły wynik, ale jednak było potrzebne kilka drobnych poprawek. Najważniejsze były do zrobienia w układzie wzmacniacza, który wzbudzał się przy niższym napięciu zasilania. Co prawda naginałem tutaj parametry z noty, schodząc poniżej napięcia minimalnego, ale jednak można to zrobić tak, że wzmacniacz wciąż działał poprawnie. Przyjrzyjmy się teraz z bliska efektom naszej pracy. Projekt nazywa się Cricket, czyli świerszcz. I nawet ma takiego miniaturowego świerszcza na płytce. Po tej stronie mamy bateryjkę, przycisk, gałkę do regulacji głośności i jeszcze złącze, którym możemy wgrywać wsad zarówno do pamięci, jak i do procka. Mamy tu jeszcze nasz wzmacniacz, kilka tantali, a reszta to drobnica SMD. Obsługa całości jest banalnie prosta. Po włączeniu usłyszymy sygnał. I po sygnale możemy wybrać, w jakich odstępach czasu ma się odtwarzać to, co jest tam wgrane. Jak przestaję wciskać ten przycisk, to po chwili rozpoczyna się odtwarzanie. Domyślny czas to jest najdłuższy możliwy, czyli 2 do 15 sekund. Tutaj wyszło, że to jest trochę więcej, jakieś 10 godzin. Czyli teraz mamy ten najdłuższy czas. Teraz mamy najkrótszy, czyli 0. Będzie się to odtwarzać w kółko. Teraz 1 sekunda. Będzie 1 sekunda przerwy pomiędzy odtworzeniami. Teraz mamy 2 sekundy, 4, 8, 16 i tak dalej. Jak dojedziemy do końca, wysokość tego piszczenia się już nie zwiększa. Jest już maks. Gałką możemy sobie regulować, jak głośno to będzie grało. Im ciszej, tym dłużej wytrzyma bateria. Tak przy cichym graniu, to nawet nie przekracza tego maksymalnego prądu, tych 3 mA. Z tym prądem chodzi o to, że jak go przekroczymy, to nie to, że bateria, nie wiem, się spali, zwarcia dostanie albo coś przegrzeje się, tylko nie wyciśniemy z niej pełnej pojemności. Przyciskiem możemy przerwać odtwarzanie. Teraz układ jest w trybie uśpienia i odlicza sobie do kolejnego odtwarzania. Wybudza się co sekundę. Prąd po przejściu w tryb uśpienia to po prostu bajka. Niecałe 5 mikroamperów. Prąd szczytowy, kiedy układ się wybudza i sprawdza, czy to już, czy można dalej spać, też jest bardzo ładny. 10 mikroamperów. Te kondensatory wygładzające robią tu bardzo dobrą robotę. Bateria w ogóle nie widzi tych wybudzeń. Jeśli chodzi o to złącze do wgrywania wsadu, to ono jest prawie że kompatybilne ze złączem w takim programatorze. Jest to tylko jedna różnica. To złącze nie ma wyprowadzonego resetu, czyli trzeba stosować taką przejściówkę, która tutaj po prostu nie ma resetu. A tak poza tym to jest to kompatybilne. Zamiast resetu mamy tutaj linię Chip Select pamięci flash. Ponieważ procka zaprogramujemy bez korzystania z resetu, zaraz wam pokażę jak. Natomiast pamięć musi mieć tą linię Chip Select wyprowadzoną. No, oprócz Chip Select mamy jeszcze 3 linie, plus 2 zasilające, razem 6. Wprowadzanie procka w tryb programowania wygląda następująco. Podajemy zasilanie i trzymamy reset i zegar na stanie niskim. A później musimy wysłać komendę aktywującą tryb programowania. Reset jest tutaj trzymany na stanie niskim, tym przełącznikiem. W tej pozycji zwiera on nam reset do masy.
Więc jak teraz podamy zasilanie tutaj, to reset cały czas jest do masy ściągnięty. I możemy programować. Sprawdziłem to na tym swoim zadajniku i to działa. Da się komunikować z układem. Właśnie myślę, że w filmie o zadajniku sobie to zrobimy. Natomiast, żeby wgrać nową muzyczkę do pamięci, trzeba użyć takiej przejściówki. Ja ją dorzucę wam do plików projektowych, żebyście wiedzieli, jak to wykonać. I to się tutaj wpina w to złącze, a to wsadza się normalnie jak pamięć do programatora. Nawet mamy tutaj nóżki ponumerowane. I są dwa sposoby na to programowanie. Albo układ wyłączony, to po prostu podłączamy i programujemy, albo włączamy układ, ale przed włączeniem przytrzymujemy przycisk. Dostaliśmy sygnał, jak puścimy przycisk, to dostaliśmy wyższy sygnał i teraz procek zwolnił linię pamięci. Możemy tymi liniami teraz dowolnie tutaj sterować i wgrywać wsad. Jak skończymy wgrywanie, wciskamy przycisk i dostajemy ten sam sygnał, który dostajemy przy normalnym uruchamianiu. Przy czym zalecam jednak używanie tego trybu z przytrzymaniem przycisku, ponieważ przy wyłączeniu istnieje nieduża szansa, że przy weryfikacji wsadu z pamięci będzie tam siedziała właśnie instrukcja włączająca tryb programowania. I wtedy pojawią się konflikty, ponieważ do komunikacji dołączy procek i może się siłować z tym, co wystawia programator albo pamięć. To wgrajmy coś nowego do pamięci. Przestawiam układ w tryb programowania i teraz podłączam go do programatora. Tą oto przejściówką. Zobaczmy teraz, czy programator odczyta ID pamięci. To oczywiście nie musi być ten programator, może być praktycznie dowolny do takich pamięci flash. No proszę, coś wykryło. Nasza pamięć to jest ta. Wybierzmy sobie wsad. Ja już mam tutaj trochę wsadów przygotowanych. I wgrywajmy. I poszło. Nowy wsad, wszystko działa. Teraz pokażę wam, co się stanie, jak wgramy nieprawidłowy wsad. Normalnie wgrywam tam teraz kod źródłowy w C tego projektu. Wsad poszedł i zobaczmy, co się stanie. Układ zgłosił błąd. Nic się nie otworzyło, przeszedł w tryb uśpienia. Ten projekt powstawał 2 tygodnie i właśnie przez większość czasu siedziałem nad tym kodem. Dodawałem różne funkcjonalności, aż doszedłem do stanu, który wam przed chwilą pokazałem. Jak pokazało mi, że zostało 16 wolnych bajtów, to uznałem, że to znak. Że już wystarczy, ponieważ w te 16 bajtów akurat wejdzie mój podpis. I wszystkie bajty w ten sposób zostaną zajęte. Myślę, że dzięki komentarzom będziecie w stanie to zrozumieć, co się tutaj dzieje. To zobaczmy, co się dzieje na schemacie. Te najważniejsze części są opisane, żebyście wiedzieli co i jak. Tu jest ten przełącznik podwójny, można też pojedynczy, ale widzicie, podwójny pozwala na zwarcie resetu do masy, jak układ jest wyłączony. Część analogową to już widzieliście wcześniej, a tu jest cyfrowa, dosyć skromna. Mamy tu naszego ATtiny, pamięć flash, złącze do programowania, a tutaj jest taki MOSFETik, który nam załącza zasilanie wzmacniacza. Bo wzmacniacz, nawet jak nic nie robi, to nie będzie pobierał kilku mikroamperów, tylko on pobiera jakieś 300 mikroamperów. Więc to już dla takiej baterii pastylkowej w trybie uśpienia byłoby znacznie za dużo. Po prostu szybko by nam padła. Dlatego wzmacniacz jest wyłączany. A załączany jest wtedy, kiedy na linię chip enable czy tam chip select pamięci flash jest podany stan niski. Czyli komunikacja z pamięcią jest równoznaczna z załączeniem wzmacniacza. Dlatego właśnie układ wydawał różne dziwne dźwięki podczas programowania. Ten nasz PWM-ik wychodzi sobie tutaj z tej nogi i to jest jednocześnie wejście danych pamięci. Wiecie, byliśmy tutaj mocno ograniczeni, trzeba było coś z czymś połączyć. A to można zrobić, ponieważ w trybie odczytu pamięć ignoruje to, co wchodzi tutaj na to wejście. Więc tutaj możemy pakować cuda na kiju. Pamięć nic przeciwko temu nie będzie miała. Ogólnie ten projekt wymagał dosyć dużo takiego pomyślunku i optymalizacji. Może i teraz jest prosty, ale jego wykonanie wcale takie proste nie było. Wydaje mi się, że najbardziej jadącym po bandzie układem
jest układ wzmacniacza. Ponieważ mamy tutaj sporo filtrów i to dziwne połączenie, żeby zwiększyć prąd wyjściowy. To się wzbudzało, tak jak mówiłem. Jak tutaj były zworki, to się wzbudzało przy niskim napięciu, poniżej dopuszczalnego minimalnego dla tego wzmacniacza, ale on właśnie przy takim pracuje. No to jest najlepsze, co mogłem znaleźć tutaj do tego projektu. I sprawuje się całkiem nieźle. Rozwiązaniem tego problemu wzbudzania się było zmniejszenie wkładu prądowego, tutaj na wyjście, tego wzmacniacza, żeby ten wzmacniacz dawał od siebie mniej niż ten. Wtedy to się nie wzbudza. Działa to, jak tu jest z worka, tu na przykład mamy 1 ohm, albo tutaj są 22 ohmy, a tutaj 33 ohmy. Przy czym ta pierwsza opcja jest lepsza, bo trochę więcej prądu można tutaj wpakować wtedy. Taki gruby filtr jest tu po to, żeby jak najbardziej wyciąć ten PWM z tego. Bo PWM wchodzący na ten wzmacniacz powoduje straty mocy. A my tutaj musimy oszczędzać na każdej 10 części miliampera. No dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Mam nadzieję, że po tym odcinku, kto będzie chciał, będzie w stanie sobie takie cacko zbudować. Pomogą mu w tym rzecz jasna pliki projektowe, które tradycyjnie są w opisie pod filmem.